Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym bikepackingowym filmie na tym kanale. Tym razem zabierzemy Was na prawie 600-kilometrową słynną trasę R10 wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Zmierzymy się z prawie każdym możliwym rodzajem rowerowej nawierzchni i znowu przekonamy się, że w naszym kraju nie brakuje niesamowitych miejsc na rowerową przygodę. Zapraszam Was do oglądania. Mam to nagrane. To piękne miejsce. Dobrze, fajnie. Cześć wszystkim, z tej strony Karol i Ola. I jak widzicie bądź nie, znajdujemy się w Świnoujściu i stąd właśnie zaczyna się nasza nowa bikepackingowa przygoda słynną trasą R10. Jest, udało się to powiedzieć za 10. razem. Dziś w sumie dość skromnie, bo dopiero właśnie przyjechaliśmy z Zakopanego pociągiem. Kupę kilometrów, jesteśmy zmęczeni, więc 15 km jedziemy do Międzyzdroi. Tak jest i strasznie ciężko nam się tutaj zaczyna to nagrywać, bo... Nie możemy się w ogóle rozgadać. Tak, ale to minie. Najważniejsze informacje przekazaliśmy, także dzisiaj chillerka, 15 km do Międzyzdroi, tam sobie będziemy spać normalnie w jakimś wynajętym hotelu, a potem już typowo bikepackingowo zamierzamy spać na polach kempingowych, tak? Budżetowo, że tak powiem. Dziko. Lub na dziko. Zobaczymy, jakie będą do tego możliwości, dlatego ciśniemy. Zaczyna nam lekko kropić, więc zapowiada się ciekawie. Choć tak jak się popatrzy na prognozy na cały tydzień, no to niby nie ma źle. Tam 2 dni są takie, że jakieś przelotne burze mogą być. No zobaczymy, jak to będzie w praniu. Póki co cały czas miejska dżungla. No i wrażenie takie, jakby tutaj było miasto widmo w sumie. Nic się tu kompletnie nie dzieje. Oprócz paru rowerzystów co jakiś czas przejeżdżających. Jak widzicie, konkretnie nam się rozpadało teraz. I na dodatek jeszcze ten fragment nie ma ścieżki. Więc jak widzicie, no trochę pucymy. No, wreszcie trochę offroadu. Szkoda, że w towarzystwie deszczu. O, ale już się nam zaczyna fajny klimacik robić. O matko, tu jakiś piach, a ja jadę jedną ręką. A się zepsuła pogoda, masakra. Jadąc dłuższą chwilę tym pięknym lasem, całkiem niezłą nawierzchnią, udaje nam się zobaczyć to, czego nie ma u nas w Zakopanem. A jest to nasze piękne Morze Bałtyckie, będące symbolicznym początkiem naszej przygody. Wyjedziemy czy nie? O, ciężko, ale idziemy. Korzenie. Ale klei fajnie to. No, komary nas gryzą, ale popatrzcie. Rowerki tu odstawiliśmy i mamy pierwsze spotkanie z morzem. Teraz to można powiedzieć, że to jest trasa wzdłuż wybrzeża. Jak wspominaliśmy, pierwszym celem na dzisiaj jest znalezienie sobie fajnego noclegu, aby zregenerować się po naprawdę wyczerpującej 10-godzinnej podróży pociągiem. Po niej nawet 15 km rowerem wydaje się dużo. Dojeżdżamy i ogarniamy się w hotelu, aby następnego dnia pokonać 100 km dystansu. Ale jak widać się pakuje. Mamy dzień drugi naszego wyjazdu, czyli dzień, w którym już będziemy robić kilometry. Nie wiem, czy wam to wspominałem, chyba nie, ale planujemy każdego dnia robić po 100 km dziennie. Czyli wychodzi jakieś 6 dni jazdy od dzisiaj. No bo trasa ma niecałe 600 km. Na zewnątrz, jak możecie zauważyć, bądź nie, taka trochę burzowa aura. Natomiast no jest mega duszno. Całą noc było mega duszno, wczoraj było mega duszno, a teraz znajdujemy się w hotelu. Jeszcze dokładnie powiem wam, jak się on nazywa, w Międzyzdrojach. No bo myślę, że warto zrobić sobie pierwszy taki nocleg regeneracyjny po tej podróży. Wczoraj przejechaliśmy tylko 15 km z Świnoujścia, a byliśmy tak wymęczeni całym tym dniem. Ja normalnie miałem jakieś halucynacje. No bo jest taka pogoda, jest zmiana też ciśnienia do tego wszystkiego i nas mega wymęczyła. Mam nadzieję, że jak już teraz sobie pojedziemy, to będzie ok. Mega dobra pizzeria jest też obok, nazywa się Między Nami i pan robi mega dobrą pizzę, także
Polecamy. Tak, także macie pierwszą rekomendację i powiem wam, jak się to miejsce nazywa, tak żebyście wiedzieli, albo się mogli zainspirować, jak sami będziecie tą trasę robić. Tu mamy mapkę, jak się nam klaruje też trasa. Udajemy, że coś z tego rozumiemy, ale wszystko mamy tak naprawdę w nawigacji. A tutaj było to coś, w czym nocowaliśmy. Jak to się nazywa, Ola? Pamiętasz? Kamienica Sporting albo hotel Sporting i ogólnie to super. Bardzo fajne. Mega dobre śniadanie, fajny nocleg, nie jakoś drogo, bardzo uprzejmi właściciele, także polecamy, jakby ktoś jest. szukał. Tak jest, polecamy. Jedziemy dalej. Wjeżdżamy do Wolińskiego Parku Narodowego. O, fajnie to wygląda. Klimacik jest potężny. Trochę nas te drzewa na pewno uchronią przed tym deszczem, który pada, ale on jest taki przy tej temperaturze, że nawet nie warto kurtki zakładać, bo jest jeszcze większy zaduch wtedy. Tak, słuchajcie, dzisiaj celem jest Kołobrzeg. W sumie celem jest troszkę dalej niż Kołobrzeg, ale z takich znanych miejscowości no to mamy po drodze Kołobrzeg. No i 100 km. Jak zawsze staramy się zrobić. Tu mamy po drodze jakieś takie miejsce, gdzie niby są żubry. A tu jest mapka. No tylko, że wiadomo, tu się resztę płaci za wejście i jest wszystko za bramą. Ale wygląda jakby było zamknięte. No wygląda jak było zamknięte, pewnie jest, albo jeszcze jest po prostu nieczynne. Zerkniemy za tą bramę, zobaczymy. Chyba tu nie widać żadnych żubrów, żeby se można tak za darmożkę zobaczyć. Ale klimacik, jak widzicie tutaj, jest mega, co? No. Myślę, że póki co, jeżeli będzie tak cały czas mniej więcej, to tak się zapowiada ciekawiej niż trasa z Zakopanego do Łeby. Pod takim przyrodniczym. No bo jednak z Zakopanego do Łeby było dużo asfaltów, no nie? Tak, dużo, no. Bardzo dużo jechaliśmy też obok autostrad i było mega gorąco, mega wiało. No. W sensie, no wiadomo, z Zakopanego do Łeby nie jechaliśmy cały czas trasą rowerową, taką wytyczoną jak tutaj, nie? Więc to jest duży plus. Czujemy się tacy, no, bezpieczni po prostu, że jedziemy sobie trasą rowerową i jest chillerka. Jeździ. Zajebiście. Ekstra, no to jest rajd dla graveli, słuchajcie, no rajd dla graveli. Jedźcie bardziej prawą stroną, tam mam udeptane. O kurde. Słuchajcie, takie tu były wertepy, że dosłownie wywaliło mnie z kapci. No nie wierzę w to. Już się zapowiadają fajne przygody. I tak kontynuowaliśmy naszą wyprawę, tą piękną trasą przez Woliński Park, zahaczając o piękne jeziorka. Naprawdę, jest gdzie tu zgubić czas. My natomiast musimy posuwać się dalej, zwłaszcza, że to dopiero początek naszych dzisiejszych przygód. Przejeżdżamy przez takie miejscowości jak Międzywodzie i przez Zwodzony Most w Dziwnowie. Tu mamy właśnie Międzywodzie, w sumie z niego wyjeżdżamy i za chwilę znowu będziemy jechać wzdłuż wybrzeża. Okej, zostawiamy tereny, powiedziałbym, zabudowane i znowu wjeżdżamy do lasu. Z tego co widzę, trasa znowu ucieka już wzdłuż wybrzeża. No, widzicie, tu czasami mamy tak, że dość sporo tego piasku jest, że napęd dość mocno w tyłek dostaje. No nie zawsze wszystko jest tak idealnie oznaczone. Tu niby jest 10, więc można się domyślić, że to jest R10. Komód na przykład mnie prowadzi tam w prawo. Tak, a tu wygląda fajnie i na mapie widzę, że możliwe, że będziemy morze widzieć, więc jakby poniekąd na tym też nam zależy. Co się mocno wyróżnia na R10, to zdecydowanie różnorodność nawierzchni. To naszym zdaniem jest mocnym plusem, ponieważ nie ma nużącej monotonii. Na brak nudy nie możemy również narzekać ze względu na pogodę, która ulega znacznemu pogorszeniu. No, pierwszy dzień nas szkoli, tak żebyśmy pożałowali, że wróciliśmy do bikepackingu. Ale nie ma jakiejś tragedii, no my jesteśmy przygotowani na to. Chociaż wszystko nam piszczy, pełno mamy piasku w tarczach, w napędzie, we wszystkim. Jedziemy teraz przez miejscowość Pobierewo. Całkiem fajnie, no tak typowo jak na tych ryneczkach, no tandeta, pamiątki, frytki, Berlin kebab, żeby tutaj zachęcić Niemców.
Do zjedzenia kebaba. Tak, ale ładnie, nie, no nie, uwaga! O. Mam to nagrane. O, śmiesznie. Biedna dziewczynka pewnie się rozpłacze z takiego szoku. Może nie. Ja sobie jedną ręką nagrywam, drugą samą na przednim hamulcu, także jest fajnie. Nastawienie jest super. Wyjeżdżając z Pobierowa, jak wtedy nam się wydawało konkretnym deszczu, przejeżdżamy przez bardzo fajny taras widokowy w miejscowości Rewal. Czemu to tak musi lać? No teraz to już tak sowicie leje, że szok. Tak gęsto pada ten deszcz, że ledwo w ogóle tych ludzi tam. No, ludzi tak w oddali ino, o, widać. Oni chyba nie byli gotowi na taką pogodę. Chyba w ogóle. Ale plus zawsze jakiś jest, nie musimy się myć. Tak mi się marzy kocyk i herbatka. O, najgorzej, że właśnie jesteśmy w tej fazie, że planowaliśmy już jakiś czas temu przerwę na obiad, ale w okolicy tutaj nic nie ma akurat, a do tego wszystkiego jeszcze leje, więc sobie możecie wyobrazić. Ale my praktycznie zawsze mamy taką fazę. Że Fazę? mówimy, no teraz staniemy, a tu jeszcze nie tutaj. I No. w sumie to się kończy tak, że później już tak jedziemy o takim głodzie. Oparliśmy sobie rower o rower w takim ładnym miejscu. Trochę już przestało padać. No i mamy jakieś... Ile to mamy? 4 km do miejsca, gdzie będziemy jeść obiad. A zrobionych mamy już nie pamiętam, no. Ogólnie to Ponad tak 60. staramy się być pozytywni, ale jest mega ciężko. Nie no, zaś mega ciężko to nie jest. Nie no, też już mam tak, że jak mam mokro trochę w gaciach i w skarpetkach, no to wiadomo, że trochę mniej się chce. Jeszcze głodny człowiek to pełno tego syfu. Nawet na plecach mam. Choćby się wydawało, że ta torba tu zabezpiecza, ale syf jest wszędzie. I jedziemy tam. Po bardzo dobrym i zasłużonym burgerze w restauracji Tam Gdzie Zawsze, w końcu udaje nam się dojechać do zaplanowanego celu, którym jest słynny Kołobrzeg. O, także jesteśmy w Kołobrzegu, jak widzicie. Pogoda się zrobiła całkiem fajna, mamy 500 metrów do hotelu, w którym dziś będziemy spać. Taką żeśmy decyzję podjęli, no bo mamy dużo rzeczy takich w sumie mokrych. Jutro też ma być mokry dzień, więc jeszcze dzisiaj śpimy w hotelu, ale mamy nadzieję, że w końcu ten namiot użyjemy, nie? Tak. Tak, Nie, tak. no na pewno będziemy spać w namiocie, tylko to głównie przez to, że mamy wszystko mokre i brudne i chcemy to w miarę wyczyścić. No nie wszystko, ale też no, tak dla swojego komfortu. Jak mamy taką możliwość, no to chcemy tak zrobić, nie? No jesteśmy w apartamencie koło brzegu. Jak widzicie, buty mokre już zdjęte. No i co, zadamawiamy się tutaj, ogarniamy i resztę idziemy sobie zobaczyć plażę, bo fajna pogoda się zrobiła. Kupić to, co trzeba i odpocząć. A i jutro 8 rano pewnie startujemy, nie? Jedziemy dalej i liczymy na dobrą pogodę, bo z tego, co widzieliśmy na prognozach, no to raczej kiepsko się to zapowiada. Kolejny udany dzień. 90 km zrobiono. Czas na zasłużony spacer po plaży po intensywnym deszczowym dniu. Tak wygląda nasze śniadanko na kuchence turystycznej. Już tym razem po wszystkich restauracjach lecimy budżetowo. Czyli standardowo paróweczki i serek taki topiony, nie? Tak się to nazywa? No. Tak. I lecimy dalej na kolejną przygodę, na kolejne, myślę, że dzisiaj ponad 100 km, dlatego, że zależałoby nam, żeby dojechać do Ustki, jakiegoś takiego fajniejszego punktu. No a z racji tego, że dzisiaj zrobiliśmy 90, no to Ustkę mamy za jakoś 120 km chyba, nie? Coś takiego. Zobaczymy, jak to będzie szło. Pogoda na razie póki co zajebista. Jak widać, jesteśmy spakowani, ale w międzyczasie jeszcze wynikła taka sytuacja, że Ola znalazła kleszcza. Była w tym... Najpierw w aptece, z apteki mnie wysłali do przychodni. Czekałam w kolejce, no i... Tak. Potem jeszcze tu mieliśmy przygody w tym całym hotelu. Ja
Zapomniałem telefonu wyciągnąć z miejsca, gdzie już oddaliśmy klucz. Musiałem ten klucz wziąć z powrotem. Także jest 9:30 i dopiero wyruszamy, a jeszcze musimy jechać na myjnię, bo mamy taki suchy napęd, taki w syfie, że po prostu dramat. A mamy dzisiaj zamiar zrobić więcej kilometrów niż wczoraj, także zapowiada się ciekawie. Z plusów jest taki plus, że Jest ładna pogoda. Ładna pogoda. Dobra, nie tracimy czasu, jedziemy! Teraz cały czas jedziemy sobie taką ścieżką centralnie wzdłuż wybrzeża. Akurat teraz nie widać, ale co jakiś czas pokazuje nam się nasz Bałtyk. No i taką kosteczką jedziemy sobie, piękna pogoda jest, co chwila są jakieś ławeczki, gdzie sobie można zrobić przerwę, no i całkiem sporo tutaj rowerzystów jeździ. Tu takie fajne miejsce znaleźliśmy, w sumie dużo takich jest co chwila, z takim klifikiem. W zasadzie można powiedzieć, że to najnudniejszy odcinek tej trasy. Choć początek zapowiadał, że będziemy jechać wzdłuż wybrzeża, a odbijamy nieco bardziej na południe. Po drodze zatrzymujemy się na bardzo dobrego burgera w restauracji Mors, którą Wam bardzo polecamy. Nieco dalej jednak czeka na nas jeden z najładniejszych odcinków tej trasy. Lecimy na plażę. Zbliżając się do celu naszej wyprawy, zaplanowanej na ten dzień, postanawiamy zrobić sobie godzinkę przerwy na plaży. Zaraz później jedziemy jednym z bardziej malowniczych odcinków całej trasy R10, przed miejscowością Wicie, gdzie z naszej lewej mamy morze, a z prawej jezioro Kopań. I trzeba przyznać, że to naprawdę niesamowite miejsce. Piękne miejsce. Proszę bardzo. Wicie, geograficzny środek polskiego wybrzeża. 262 km. Środek! No to już to jest coś, dawaj żółwia. Będziemy patrzeć, czy nie ma jakiegoś kempingu wcześniej, bo przed chwilą widzieliśmy tabliczkę, że Ustka jest dopiero za 40 km, nie? No. No to nie ma szans, kurde, że mamy 90 km. No i już trochę czuć takie zmiany. Znaczy nie ma szans, no. No, postanowiliśmy, że jedziemy na fajny kemping w Wiciach, tak? Nie wiem, czy tak się to wymawia. Jesteś poza trasą. Bo jest... Na mapę. No dobra, bo tamta mi gada. Trasa wyprawy jest 100 metrów za tobą. Zaraz ją wyciszę normalnie. Fajne ma opinie, kurde, tamto mamy... Jakbyśmy mieli jechać tam do tej Ustki, no to jest jeszcze 40 km. Dojechalibyśmy strasznie późno i zaś by było tak wszystko na spinie. A w sumie aż tak bardzo nam się nie śpieszy. 95, prawie 100, no to jest to, co chcieliśmy robić, nie? Więc nie ma ciśnienia. A może jakiś inny dzień, jak nam się będzie lepiej jeździć, to sobie trochę nadgonimy, nie? Tak, no. Jo. No więc tak jak widzicie, namiocik się udało rozłożyć elegancko. Mamy pełno miejsca naokoło. Fajny klimacik, nie? Super. No tam chyba na plaży tamtędy można pójść. Także ogarniamy się, śpiwory i tak dalej, przebieramy, myjemy i resztę jemy jakąś kolacyjkę. Liofę sobie dzisiaj zrobimy, nie? Ola zadowolona. Bardzo. No, to był dobry pomysł, żeby tu przyjechać. Bo sobie na spokojnie wszystko zdążymy zrobić, a tak to byśmy wieczorem się śpieszyli z rozkładaniem tego, to bez sensu. No jak widzicie, gotujemy sobie wodę na liofika. Z racji tego, że jesteśmy na kempingu, a mamy takie dwa w razie takich właśnie awaryjnych sytuacji. My sobie jemy Lio Foody z tej firmy Lio.
tym przypadku to jest Mexican dish. Już kiedyś to jedliśmy, jest mega dobre. Ale to jest dobre, dawno tego nie jadłem. Słuchajcie, update po jedzeniu. No, nie pojedliśmy i jesteśmy dalej głodni, więc idziemy zaraz. Wypatrzyliśmy, że jest Żabka 400 metrów i musimy skołować jeszcze coś do jedzonka, żeby dojeść, bo chce nam się jeszcze jeść. I skończyło się na pizzy z Żabki. Jutro tu jemy śniadanie. I pijemy kawę. Tak jest. No więc jesteśmy już w namieciku. Powiem wam, żeśmy zapomnieli, że tu jest tak mało miejsca. Wyglądam jak kretyn, dlatego że miałem nie myć głowy, ale umyłem przez przypadek. No i kurde, mam umytą głowę. I jeszcze żeśmy tak wykminili, że śpimy głowami w stronę wyjścia, dlatego że jakoś tak więcej miejsca jest. Tu nam te ścianki strasznie tak zaszły do środka. Strasznie mały jest ten namiot, musimy pomyśleć o jakimś innym, no ale na razie musimy się zadowolić tym, co jest. Pijemy piwko regeneracyjne. No i pierwszy nocleg w namiocie, po długiej przerwie. Dokładnie, zatyczki do uszu przygotowane. Myślę, że nie trzeba będzie. Ja będę musiała, bo inaczej w ogóle nie zasnę. Nie wiem, czy inne dziewczyny też tak mają, ale ja w namiocie muszę mieć zatyczki, bo inaczej mam nieprzespaną noc. Za bardzo się przejmuję tymi wszystkimi dźwiękami jakichś krzaków, roślin, wiatru i tak dalej. Także widzimy się o poranku. Dzień 4, 3 dzień jazdy. No, nie było tak easy fun, bo nam w nocy trochę padało, w sumie rano. I pogodę mamy, jak widzicie, taką trochę zachmuraną. Zapowiadane są znowu deszcze. A dzisiaj będziemy pokonywać odcinek z klukami, które będziemy się starać ominąć, czyli słynny odcinek taki, gdzie są jakieś bagna i strasznie jakieś w ogóle tereny takie piaszczyste, więc dzisiaj może być dość ciężko. No ale co, ogarniamy się, jedziemy na śniadanie w Żabce i ciśniemy dalej. Tak jak zostało powiedziane, tak też zrobiliśmy. Lekko niewyspani ruszamy dalej. Celem na dzisiaj jest Łeba. Co warto dodać, dzisiejsza trasa nie dość, że najdłuższa z całej wyprawy, to jeszcze najtrudniejsza. Ale zanim dojdziemy do tego fragmentu w filmie, czeka nas kilka miłych przyrodniczych zaskoczeń. Kilka całkiem znanych nadmorskich miejscowości. Jechaliśmy sobie właśnie na port w Ustce, ale ładne całkiem, patrz jakie te uliczki tam fajne są. Całkiem fajnie, ale tylko dosłownie na chwilę, resztę musimy jechać dalej, nie? Bo chcemy do Łeby dojechać, tam gdzieś porządny obiad albo kolację, bo w sumie tam mamy chyba 70 km. Lecimy dalej, nie? Wjeżdżamy do Rowów i wspólnie stwierdzamy z Olą, że jak zwykle mamy ochotę na dobrego burgera. Spokojnie, na rybę przyjdzie czas, w Łebie. Także jedziemy przez Słowiński Park Narodowy, bo tam tak nam polecaliście, że tak jest lepiej, czyli od miejscowości Rowy jedziemy tędy, a nie tędy. I potem przez Smołdzino, z tego co pamiętam, i chcemy ominąć Kluki, bo tu jest ponoć najgorzej, a ta trasa z tego co widziałem jakoś prowadzi tak, że to sobie ominiemy. No i do Łeby się kierujemy. Jesteśmy wam naprawdę mega wdzięczni za rekomendację tego odcinka trasy. Ta ścieżka jest po prostu niesamowita. No słuchajcie, ten Słowiński Park to jest naprawdę miejsce warte odwiedzenia. I to bym powiedział nawet obowiązkowo. Zupełny taki spokój. Pełno takich różnych fajnych właśnie miejsc do postoju. Cisza. Jak coś tam turyści są, ale to niezbyt wiele. Dużo jest też takich zjazdów na plażę, takich, że się ciągnie 1,5 km taka szutrowa ścieżka na plażę, więc podejrzewam, że plaże też są mega fajne, bo to nie są takie plaże, że goście tam będą z parawanami leżeć, tylko takie pewnie trochę bardziej dzikie, nie? Wszystko powiedziałeś. Czyli nic dodać, nic ująć. Jedziemy w stronę Łeby. A, jeszcze druga sprawa.
bo pewnie takie jest spostrzeżenie, czemu my cały czas jemy te burgery, czemu cały czas pizzę i tak dalej, jesteście nad morzem, czemu nie zjecie ryby? Otóż odpowiedź jest taka, że właśnie w Łebie mamy takie jedno fajne miejsce, gdzie jest ryba i tam sobie tą rybę właśnie planujemy zjeść. I w ogóle mi się wydaje, że jak już tam zjemy tą rybę, to już później będziemy cały czas jeść rybę do końca wyjazdu. No zobaczymy, nie? Bo wiadomo, że ryby też tanie nie są. Też nie? wiecie, też nie można jechać nad morze i codziennie jeść ryby, to też jest niezdrowe. Wiadomo, że jedzenie codziennie Burgery są zdrowe. Ale nie, no tak się mówi, że nie je się w ogóle ryb, nie je się ryb, jeździć na morze, je się codziennie rybę przez tydzień, no nie? To nie jest takie. No niby tak. Dlatego my wolimy jeść codziennie burgera. Dobra, jedziemy dalej. Kontynuujemy naszą dalszą trasę. W większości po bardzo przyjemnym, drobnym szutrze. Czasami nawet asfaltem, a w najgorszym przypadku całkiem niezłymi płytami. Generalnie, mimo że jest to nasz najbardziej intensywny dzień pod względem odległości, jedzie się dobrze. Co najważniejsze, udaje nam się ominąć słynne kluki, o których słyszał pewnie każdy planujący wyprawę trasą R10. W najnowszych mapach, np. w aplikacji Komoot, po prostu trasa tamtędy nie prowadzi. No ale to by było na tyle naszego szczęścia. Jakoś 15 km przed Łebą spotyka nas największa zmora każdego rowerzysty, czyli piasek. Nie byłoby w tym nic problematycznego, gdyby trwał on przez maksymalnie 3 km, a nie ponad 10. Jest naprawdę ciężko. Udaję w dupę na koniec trochę. No, to by było na tyle póki co. Dzielnie walczymy. Już dość, kurde, chyba z 6 km tak jedziemy. No faktycznie, przed tą Łebą lubi zmęczyć trochę. Lubi zmęczyć, ale ponoć już potem już ma być pięknie. Więc trzeba odpracować swoje i do końca, słuchajcie, mamy 11 km do samej Łeby. I teraz pytanie, czy to będzie 11 km takim piaskiem? Może nie. Oby nie. Chwilę wytchnienia od tego gównianego piasku, taki single traczek idzie bokiem do trasy. Ale to jest dosłownie tylko chwila. Jak patrzę na mapę, to tego buszu tu jest jeszcze praktycznie po samą Łebę. Tego wsiadają od razu człowieka, jak zwolni. Więc jest motywacja, żeby jechać, ale to jest taki odcinek, że ni hu hu. O, jednak nie, ale już chyba coś lepiej, nie? Bo już miałem ucałować ziemię. Napis Łeba jest. Po ponad 100-kilometrowej przerwie wlatuje pyszna rybka w restauracji Roberto, która motywowała nas do osiągnięcia dzisiejszego celu. Udajemy się na słynny kemping 51 w Łebie. Ta restauracja, w której byliśmy, to restauracja Roberto. Już byliśmy w niej, będąc z Zakopanego do Łeby rowerem. I jest mega dobre, tak jak zawsze. Co prawda zmieniła lokalizację i nie byliśmy pewni, czy to jest na pewno to, ale wyszedł właściciel, powiedział, że to jest to i jak zawsze tam jest naprawdę super. Rodzinka tu prowadzi już od iluś tam lat i mają zawsze świeżą rybę, mają taką swoją specjalność w tej restauracji, także kolejna polecajka. Tak jest. Kemping numer 51, leśny. Kemping ogólnie bardzo fajny, mega czysto, mega fajnie, wszystko tam jest, super wyposażenie, jest tam sklep i tak dalej. Daj tu Ola na ścieżkę. Ale jeżeli chodzi o Łebę, to tak jak byliśmy 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, to tak samo w nocy cały czas jacyś kładowcy całą noc jeżdżą, warczą, puszczali jakieś fajerwerki, w ogóle dramat. Ja się dziwię w ogóle, że nikt nic z tym nie robi. Jakby w ogóle tu policji nie było, nikogo to nie interesuje. Także noc mamy trochę taką nieprzespaną. No ale cóż, na pocieszenie dodam, że jedziemy na Półwysep Helski. Tak więc ruszamy dalej. Jak widać, całkiem niezłym nastawieniu. Mimo że początek trasy to w dalszym ciągu trochę piasku, to im dalej w trasę, tym lepiej. Celem na dzisiaj jest Półwysep Helski, a dokładnie Kuźnica. A motywacją na dzisiaj jest pyszny makaron w naszej ulubionej knajpce pod nazwą Przetwórnia. Tu jest jakieś takie ładne zejście do plaży, znaczy nawet nie do plaży, tylko chyba taki klif, idziemy zobaczyć, nie? No. W końcu się trochę z morzem przywitać.
twojego chłopaka. Widzę właśnie. Ma najlepsze pomysły na świecie. Jesteśmy w miejscowości Dąbki. Tu się odbija, jak ktoś chce jechać na Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tamte rejony, Mierzeja Wiślana, a my jedziemy na Półwysep Helski jeszcze. Teraz sobie jedziemy taką ścieżką rowerową, fajnie, bo tam idzie droga, a tutaj jakby zawałem idzie taka ścieżka rowerowa, pokazuje 12 km do Władka. Tu jest elegancko, fajnie. No, taki smooth, nie? Gładziutko, no. Po tym szutrze, którego już mamy dość, to jest tak miękko w dupcie, jak się jedzie po takim asfalciku. Ola by już chciała jeść, ale ja mówię, nie jedz jeszcze, muszę nagrać. Te słynny makaron z sosem tryflowym, który już jemy któryś raz i jest najlepszy makaron, jaki jedliśmy chyba w życiu, nie? No. Dobra, jemy. Wymyśliliśmy z Olą coś takiego, bo się okazuje, że na Helu to nie ma za bardzo kempingów fajnych pod namioty zwykłe. Jest jakiś jeden, ale się tam płaci za prysznic za ile? Za 2 minuty się płaci 4 zł? Taki jakiś kemping jest na Helu, więc wracamy się do Władysławowa, ale już nie rowerem, tylko tym takim pociągiem, który tu kursuje. I tam sobie weźmiemy jakiś pokój najtańszy, bo słabe są te kempingi, a też chcemy się trochę zregenerować, nie? No. Ale tu jeszcze ogarnia. Co powiesz? Luksus. Namiot namiotem, ale jak jest tylko opcja, żeby sobie coś wynająć. A tanio, że nam się to udało ogarnąć, nie? Ile zapłaciłeś to? 65 zł od osoby, czyli 130 razem. Pamiętajcie, zawsze dzwońcie, jak widzicie, że coś jest na bookingu za 139, to mówicie, że na bookingu jest za tyle i jaką pan wam zrobi cenę za gotówkę i wtedy zawsze jest taniej. Tak. A co ja chciałem powiedzieć, ty wiesz jak się to nazywa? To się nazywa Lulu Apartamenty Friendly, nie, Bike and Surf Friendly. No i taki śmieszny, ale czysto jest, to jest najważniejsze. Dokładnie. Dobra, ogarniamy się i będziemy resztę myśleć co dalej. Jutro jaki plan? Ja sam nie wiem, już resztę chyba Trójmiasto lecimy, nie? No. Ja muszę zobaczyć, gdzie tam koniec trasy wypada. Nie będę tego pokazywał nawet. No więc lecimy z 6. dniem naszej wyprawy. Dzisiaj przejedziemy przez słynne Trójmiasto, Gdynię, Sopot i Gdańsk. A celem dzisiejszej wyprawy będzie Wyspa Sobieszewska, gdzie udało nam się znaleźć bardzo fajny kemping. Generalnie jak przeglądam cały ten materiał, wydaje mi się, że jest to najmniej interesująca część całej trasy R10. To co teraz widzicie to chyba najciekawszy jej fragment. Znajduje się przy miejscowości Małe Błądzikowo. Jedziemy sobie przyjemnym single trackiem przez równie przyjemny las. Dalej to już tylko asfalty, całkiem często też mało przyjemne płyty. Tak, mamy takie płytki, czepią strasznie. I tak powolutku docieramy sobie do pierwszej trójmiejskiej lokacji, a jest nią Gdańsk, gdzie zaplanowany mamy postój z rekomendowaną lokacją na pyszny obiad. Cyk, eleganckie ujęcie. Zajechaliśmy do tablicy Gdynia. Ale jeszcze mamy trochę kilometrów, bo z polecenia naszego przyjaciela Natana jedziemy sobie na ponoć pyszne tajskie jedzenie. Zobaczymy, czy się nie mylił, czy specjalnie nas zaprosił, dał nam rekomendację na coś niedobrego, czy może faktycznie takie dobre. Co myślisz? Myślę, że będzie dobre. Dobra, tak to wygląda. Jak to się nazywa? Matkę małą.
klatkę mało. Wyglądasz to. I porcja taka wielka, nie? Idealna dla rowerzystów. Dawaj, nagrywam edita jak No dobra, przyszedł czas na recenzję. Co powiesz, Ola? Mi bardzo smakowało. No, bardzo dobre. To jest generalnie taka knajpa tajska chyba, nie? Tak, to można Jak ktoś lubi, to warto wpaść. Ceny są atrakcyjne, smak jeszcze lepszy, także tutaj macie kolejną rekomendację. Tak, nie wiem czy jesteśmy wiarygodni, bo kurde, w jakiej restauracji nie byliśmy, to nam smakowało, ale... Może to tak już jest, Ale- jak jedziesz tyle kilometrów na rowerze, to co by ci nie dali, to jest dobre. Tak, ale to też jest kwestia tego, że tak staramy się znaleźć po opiniach, tak mniej więcej sobie rozszyfrować, która jest fajna, nie? No tak nam się też może fartem teraz udało. Kolejną lokacją jest oczywiście przepiękny Sopot i tutaj rekomenduję Wam jechać sobie ostrożnie, bo wszędzie jest masa ludzi, którzy lubią sobie zejść na ścieżkę rowerową. Generalnie sama trasa przez Trójmiasto jest naprawdę bardzo w porządku, jest dobrze przygotowana i płynnie przemieszczamy się pomiędzy miastami. Co jest kolejne, pewnie się domyślacie. Jedno z najpiękniejszych starych miast w Polsce, Gdańsk, który koniecznie musicie odwiedzić. Ludzi, jak widzicie, jest multum, ale chyba nikogo to nie dziwi. I tak płynnie przeszliśmy z tematem przejazdu przez największe miasta trasy R10. Właśnie przejeżdżamy przez most na Wyspę Sobieszewską, gdzie zaplanowany mamy nocleg na kempingu przed ostatnim etapem wyprawy. Myślę, że mam masełko, to jest... Patrzcie, jaka jest zadowolona Ola. A dlaczego jest taka zadowolona? Bo kupiła sobie kiełbaskę i bułeczki. Patrzcie, jak pięknie to wiezie sobie. No fajny masz ten zestaw, powiem ci. Zestaw mojego podróżnika. Bo kurde, jadłam raz tego liofa i już nie chcę go jeść. Bo już normalne jedzenie. Wolę normalne, no. Kanapeczka, w sensie bułeczka z kiełbaską, z masełkiem. A ja mam Mexican dish i nie zawaham się go użyć. Całkiem śmieszny dojazd na kemping. O nie, tylko żeby piasku nie było na sam koniec. Na szczęście tylko 300 metrów. Pod Beretem jesteśmy. O, kemping jest blisko nad plażą, więc fajnie. Takie żeśmy sobie miejsce znaleźli przy ławeczce. Super. Fajny klimacik, jeszcze to słońce tam zachodzi w tamtą stronę. No i co? Rozkładamy się. Jak ten kemping się nazywa? No, ten kemping jest na Wyspie Sobieszewskiej. Tak, kemping 69 Orlinek się nazywa. No i jutro co? Jutro Mierzeja Wiślana. Ostatni fragment. I ostatni kemping. Dokładnie. Ona zrobiła kanapę z takim pyszną kiełbaską, świeżą bułeczką. Piękny kemping. No smakuje to idealnie. Mega. Przyznam szczerze, że ten kemping jest najlepszy na naszej całej wyprawie. Jest tu niesamowity spokój i leśny klimat. Idealne miejsce na nocleg dla rowerzystów przemierzających trasę R10. To wstajemy. Nie wiem, czy chcę nagrywać swoją twarz poranną. Okazało się w ogóle, że tutaj na początku tego kempingu można sobie śniadania kupić i fajnie, bo nam to ułatwiło sprawę. Potem byliśmy sobie 2 jajeczniczki z kawą i herbatą. Także kemping, słuchajcie, moim zdaniem, szczerze, może ten wtedy był taki wypasiony, ale tu fajniejszy klimacik, nie? Taki spokój, taka cisza, jest duża przestrzeń. Tak jak czujesz, jakbyś był w takim lesie, nie? To jest zarąbiste. I fajnie w sumie było w lesie, a nie było w ogóle komarów. No, bo sucho jest bardzo. No, właśnie tak pan powiedział, że jest suchutko i to dlatego. Bardzo fajne miejsce, także polecam je. Kemping będzie nazwa napisana. Pewnie. Tak się prezentuje śniadanko. Jaka cenka? 24 zł. No, ale jest wypaśnie, bo ja myślałem, że będzie sama jajecznica, a tu jeszcze bułeczka, jakaś szyneczka, pomidory. Nie, no super. No, będzie energia na ostatni dzień. Tak więc pełni optymizmu, mając świadomość, że dzisiaj pieczętujemy ostatni etap wyprawy, opuszczamy kemping.
Pierwszą atrakcją dzisiejszego dnia jest przeprawa tratwą przez Wisłę wpływającą do Bałtyku, na Mierzeję Wiślaną. Będziemy się przeprawiać, to w ogóle tak wygląda, jakby to coś nas miało pchać w drugą stronę albo ciągnąć. Po opuszczeniu tratwy rozpoczynamy najprzyjemniejszy etap całej wyprawy. Nie dość, że tego dnia będziemy finiszować, to jeszcze naszym zdaniem jest to najpiękniejszy fragment całej R10. Idealna pogoda, fenomenalnie idealnie ubita nawierzchnia, piękny las i wiele więcej, co za chwilę zobaczycie. No tak jak zapowiadali, rejon właśnie Krynicy Morskiej ponoć jeden z fajniejszych i na póki co no jest pięknie. Jaka idealna ścieżynka. Fajnie. Góreczka, za chwileczkę z góreczki. Juhu. O kurde. Kanał żeglugowy. O proszę. Tu mamy ten kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. I tam chyba już przygotowują nam ten most. Chociaż czekaj, z drugiej strony można przejechać już, to ciekawe. Teraz będziemy mieć jakiś taki fajny punkcik, gdzie widać morze i w końcu jedziemy wzdłuż wybrzeża. Wow, no tutaj jest mega, ty. W ogóle jaka plaża czyściutka. Wow. Taki piaseczek. No tutaj jest mega. No słuchajcie, na Mierzei no mega. Najładniejszy fragment tej trasy od samego początku jest właśnie tutaj. Więc warto, myślę, sobie zaplanować tą trasę tak, żeby nawet zrezygnować z Helu, a przyjechać tutaj. Cudowna jest ta trasa. Wjechaliśmy w sumie już, można powiedzieć, do Krynicy Morskiej. Patrzcie, jaka piękna ścieżynka. Elegancka. Tak to można jechać, nie? Choć te szuterki też były bardzo przyjemne. No nie, tutaj jest zdecydowanie Mi takie najlepiej. trasy się najbardziej podoba. No mi to samo, to jest najlepiej. Najpiękniej w ogóle. I najmniej ludzi, nie? Tak, no. No. Nawet przyjechać sobie samo to zrobić, nie? Patrz, jaka ławka fajna. I no pięknie to jest, ja jestem mega zaskoczona. No super jest. Jedziemy już nam do samej granicy z ruskimi 16 do Kaliningradu. No moi mili, zostało nam ostatnie 5 km. I już niby tylko 5, ale tak się dłuży, bo już by tak człowiek chciał tego finiszu i tej satysfakcji, która zawsze jest po ukończonym celu podróży.
Ale kręcimy, ścieżka się zrobiła taka szutrowa, bardzo przyjemna cały czas. Zasięgu nie mam w telefonie z takich ciekawostek. Moi drodzy, wiekopomna chwila. 200 metrów do granicy naszego państwa. Dawaj pionę. R10 zrobiona. Ekstra. Jak widzicie, udało nam się zrealizować kolejną przepiękną polską bikepackingową wyprawę. Wnioski mamy następujące. R10 to naprawdę niesamowita i godna polecenia trasa. Absolutnie dla każdego, zwłaszcza dla kogoś, kto planuje swoją pierwszą rowerową wyprawę. Nie ma tutaj zbyt wiele przewyższeń, nie ma również powodu do nudy, bo nawierzchnia cały czas nas zaskakuje. Nie jest też to trasa z dala od cywilizacji, więc w razie jakichkolwiek problemów zawsze znajdziecie miejsce na nocleg. Nie dziwi mnie absolutnie fakt, że jest to jeden z najpopularniejszych celów na rowerową wyprawę. Jako Polacy możemy być dumni, że w naszym kraju są tak wspaniałe miejsca na aktywny wypoczynek. Jak mogliście również zauważyć, razem z Olą na tej wyprawie jeździmy na gravelach marki Cross, które otrzymaliśmy dzięki współpracy z tą na pewno wszystkim dobrze znaną polską firmą. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że uwierzyli w nasze rowerowe marzenia związane z podróżowaniem rowerem. Niniejsza wyprawa była dla nas tylko rozgrzewką przed czymś 2 razy dłuższym, 3 razy zimniejszym i chyba prawie 4 razy cięższym wyzwaniem. Tak więc subskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnej szalonej rowerowej przygody. Ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!